jesteśmy pod A1, to może być fajne też ujęcie, nagramy sobie. Traska. Dzisiaj przyjemny start, mało asfaltu, techniczne odcinki, bomba. Sporo piachu też było, to musicie się przygotować. Tak jak mówiłem na początku, ta trasa jest zdecydowanie bardziej techniczna niż sekcja 6, czyli ta, która idzie powiedzmy od Wyszogrodu w stronę Łodzi. Tak okrócając, nie? Bo wiecie, one są dłuższe te odcinki, ale tak, żebyście złapali odkąd dokąd. Tu mnie zastanawiałem zawsze te zbiorniki takie wodne przy drogach, autostradach. Zakładam, że to ma dwa powody. Pierwsze to jest odprowadzanie ścieków, no deszczówki z drogi, żeby nie do kanalizacji, to do takich zbiorników, a dwa może w razie jakiegoś pożaru, to się tutaj podpinają wozy strażackie i sobie czerpią z takich zbiorników wodę. Jeśli one są rozstawione co jakiś czas sensowny, to wtedy jakaś katastrofa na autostradzie ma zawsze szansę być uratowana, jeśli te zbiorniki mamy odpowiednio często. To co? Ułatwiamy sobie? Walimy A1 później na 2 i do domu? Nie, no nie zrobiłbym wam tego. Zanudzilibyśmy się to raz. Jakieś iko jedzie, ale to chyba na autostradzie. Ale policji, zobaczcie. To nasze podatki jadą gdzieś. Dzisiaj jest sobota, powróty z majówki się zaczną jutro, to ta trasa będzie full. My na Warszawę musimy odbić, czyli tam, a droga nas prowadzi tu. Tak to już jest. Dobra, można jechać. Co to za ptak? To orzeł? Soku? O, soku Millennium. Korci pojechać tam pod górę, ale droga nas prowadzi tu. Tą drogą to chyba tylko tetowcy jeżdżą, ale jeżdżą. Uwaga,
Uwaga, zmiana nawierzchni. Opsa. Dziękujemy za ten znak. Bardzo nam się to podoba. Ładna ścieżka. Ale butelek. Jakieś pijaczki tu urzędują. Prawa wolna. Prawa wolna. Dzisiaj tu jeszcze nikt nie jechał. Zamykamy wizję, bo zaraz tu będziemy mieć. Ciekawe, bo ja w goglach nie jeździłem nigdy. Też przez te okulary, no może z soczewkami jakoś to będzie fajnie wyglądało, ale ciekawe jak sobie radzicie wtedy z tymi owadami w goglach. Czy one w tym kasku później wam tam dalej brzęczą? Czy te gogle tak wypełniają kask? Czekajcie teraz w prawo. Dobra. Cały czas to dziadostwa tu lata sporo. A, ule tu były. Może to nie były kurne muchy, tylko osy. To dobrze, że zamknąłem w takim wypadku, bo nie chcielibyśmy mieć osy w kasku. Muszę zrobić zaraz pauzę na siusianie. Chciałbym od razu w jakimś fajnym miejscu nasłonecznionym, żeby było trochę cieplej. Przy okazji bym się przebrał. O. Siema. Spotkanie z kolegami nieoczekiwane. Fajnie, jest ruch na trasie, to mi się podoba.
oczywiście tak mówią o tej kamerce, że cały czas trzeba mieć ją włączoną. Dzisiaj drugi raz kolegów nie spotykamy na takich prostych drogach, tylko wyjeżdżam za zakrętu i pędzą na mnie. Ale fajnie takie interakcje nagrywać dla Was. Tutaj nawet nie było jak się zatrzymać, bo no taka była dynamiczna akcja, że oni dosyć szybko jechali. Ja też jechałem po ich pasie, z tego co pamiętam, więc trzeba było tam robić szybkie manewry. Ładnie od tego rzepaku bardzo pachnie. Widoczki. Szkoda, że tu droga asfaltowa. Kiedyś pewnie była gruntowa, fajnie by się tu jechało. Tam mam jakiegoś pana na checkpoincie jak w Nigerii. Też trochę piaseczku. O, tu ładnie. Tu się zatrzymamy na drugie śniadanko. Mamy i bzy, i trochę pola, i to drzewko tam. Bardzo urokliwie. A my się zatrzymamy gdzieś w słoneczku. No może tu. Przy tej trawce. O.